Przychodzi taki czas w roku, że zastanawiasz się, ale ja muszę coś mojemu facetowi, mojemu bratu, tacie, koledze z pracy kupić na prezent, bo są urodziny, święta Bożego Narodzenia, imieniny albo cokolwiek. Nie szukaj dalej, proszę bardzo, oto dzisiaj zaprezentuję Ci filmowy, jak najbardziej filmowy pomysł na prezent dla niego. Bo nieważne, czy jak już mówiłem, szukasz prezentu dla swojego syna, będą propozycje dla dzieci, będą filmy dla dorosłych, czyli kino akcji oczywiście, pojawią się horrory, komedie i tak dalej, więc na pewno dla każdego coś się znajdzie. Linki do wszystkich tutaj zgromadzonych filmów, a także popów oczywiście znajdziesz w opisie. Nieważne, czy mieszkasz w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Ameryce czy na Kamczatce. Okej, z tym może być problem, ale dla każdego na pewno będzie coś fajnego. Dlatego nie przedłużam i przedstawiam Ci dzisiaj filmowy pomysł na prezent dla niego. Święta Bożego Narodzenia dla większości z nas od połowy lat 90. nieodzownie kojarzą się, tak, oczywiście, że tak, z Kevinem. Kevin sam w domu, Kevin sam w Nowym Jorku, no nie ma innej możliwości. Ja wiem, że my oczywiście co roku na Polsacie w Wigilię i w Boże Narodzenie będziemy mieli możliwość obejrzenia tych filmów, ale tutaj jest to właśnie paczka czterech pierwszych filmów, czyli 3 razy Kevin sam w domu i raz Alex sam w domu. Rzeczywiście bardzo fajna pozycja. No ja wiem, że mówiłem już wcześniej, we święta będziemy oglądali. Ja osobiście jestem tak stary, że pamiętam święta bez Kevina na Polsacie i nawet widziałem drugą część w kinie, ale to było dawno temu. To jest komedia, którą można oglądać cały rok, a od premiery pierwszego filmu minęło już ponad 30 lat. To znaczy, że Macaulay Culkin jest dorosłym facetem, ale oczywiście, że tak. To jest pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi dobrą komedię, dobre kino familijne, a nie mówiąc już oczywiście o świętach bożonarodzeniowych. Jakiś czas temu Uniwersytet Harvarda zrobił badania, gdzie zapytano ludzi o najpopularniejszego superbohatera i okazało się, że zostali nimi Superman, Spider-Man, a także Batman. Oczywiście, że tak. To jest akurat wersja z Christianem Bale'em, trójpak, czyli fajna trylogia. Mamy tutaj Batman początek, Mroczny Rycerz, oraz Mroczny Rycerz powstaje. Niesamowity Heath Ledger w roli Jokera w drugiej części i jak najbardziej. Batman to jest postać, która w większości przemawia do dorosłej widowni, ale te filmy mają certyfikat 12, więc mogą być dla dzieciaków, mogą być dla dorosłych, nie ma znaczenia. Jeżeli lubisz Batmana i chcesz obejrzeć dobre, naprawdę dobre kino superbohaterskie, to oczywiście, że tak, ta trylogia to jest pozycja obowiązkowa. W tym roku mieliśmy prawdziwy wysyp horrorowych kontynuacji i jedną z nich właśnie był film Krzyk. Niestety nie w reżyserii Wesa Cravena, który od nas odszedł, ale równie dobrze zrobione kino. Jeżeli chodzi o Krzyk, w tym momencie dostaliśmy 5. część, niedługo będzie 6. i można się domyśleć, że skoro filmy zarabiają, to będą kolejne części, ale rzeczywiście jest to jedna z lepszych serii horrorów, thrillerów, jak zwał, tak zwał, można obejrzeć, bo bać się jest oczywiście z czego, można zgadywać, kto jest zabójcami, bo to różnie z serii na serię jest, a poza tym jest to sprawnie zrobione kino, dobra akcja, tak, dobre straszenie, więc jeżeli jesteś fanką horrorów, to Krzyk to oczywiście jest pozycja odpowiednia dla każdego mężczyzny. Kolejną dobrą kontynuacją, którą otrzymaliśmy w tym roku jest Predator Prey. No niestety jest on dostępny na Disney+, nie jest dostępny do zakupienia, ale Predator jak najbardziej. To jest akurat dwupak, 2 części, jak najbardziej. Pierwsza i druga. Pierwsza z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli Dutcha Schaeffera, druga z Danny Gloverem jako Mick Harrigan. Rzeczywiście jest to kino dobrze zrobione, mimo upływu lat. Film aż tak bardzo technicznie się nie zestarzał. Jest to znak oczywiście czasu. Lata 80. i Predator, osobiście bardzo lubię ten film. Niesamowita obsada, 3 gubernatorów, wielu świetnych aktorów. Jeżeli chodzi o drugą część, również jest bardzo dobrze, a dodatkowo w tym zestawieniu jest mnóstwo dodatków, więc jeżeli Twój facet lubi Predatora i chce obejrzeć materiału z cyklu Making of, usunięte sceny, alternatywne zakończenia i tak dalej, to ten zestaw to jest jak najbardziej coś, o czym on będzie marzył. Mój syn dopiero co wchodzi w wiek, gdzie Minionki, jak najbardziej. To jest film, który on może spokojnie obejrzeć i bawi się i jak najbardziej. Zarówno on, jak i ja oglądaliśmy to w sumie w tym tygodniu po raz któryś z kolei dla mnie, po raz pierwszy dla niego i jak najbardziej bawił się na Minionkach. Świetna, dobra zabawa. Jest to już postać Minionków, oczywiście jest to już jakość. Znamy je z wielu filmów o Gru, w tym momencie otrzymały kolejną część, jak najbardziej. Minionki bawią, uczą. Dodatkowo na tej płycie są 3 krótkometrażówki, więc tak, to uniwersum z poznaków stworów, które lubią
Banana jest jak najbardziej coraz większe, coraz ciekawsze, no i jak najbardziej jest to G, czyli dla wszystkich bez ograniczeń, no ale ja oglądając ten film równie dobrze się bawiłem, więc jeżeli chcesz kupić swojemu synowi, weź, obejrzyj z nim, oczywiście, że tak, będzie miał fajną zabawę, ty będziesz miała fajną zabawę i rzeczywiście jest to coś, co dzieciakom się spodoba i nieważne, czy ten film jest zrobiony wczoraj, czy 10 lat temu, czy obejrzymy go za 20 lat, on cały czas będzie świetną, dobrą, rodzinną rozrywką. Od ponad 20 lat Harry Potter ma wielu fanów, zresztą widzisz tutaj po tych Funko Popach, nomen omen. Dlatego było tylko kwestią czasu, kiedy po zakończeniu serii głównej dostaniemy fantastyczne zwierzęta. W tym momencie z tego cyklu mamy 3 części i możliwe, że będzie więcej, ponieważ Warner Brothers ostatnio stwierdziło, trzeba pogadać z J.K. Rowling, może zrobimy więcej filmów, bo jest rzeczywiście pomysł na kolejne filmy o Harry Potterze, więc czemu by nie sprezentować swojemu dzieciakowi filmu z cyklu Fantastyczne Zwierzątka. Mamy tu rozwinięcie, oczywiście, że tak, informacji z serii o Harrym Potterze, a uniwersum buduje się bardzo dobrze, bardzo ciekawie, a poza tym aktorsko, no co tu dużo mówić, ten film broni się sam, więc oczywiście, że tak, kolejna pozycja obowiązkowa. Skoro jestem fanem filmów superbohaterskich, no oczywiście bez tej propozycji moja lista nie byłaby pełna. Tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tutaj jest i Iron Man, i Thor, Kapitan Ameryka, Strażnicy Galaktyki, Avengers i tak dalej, i tak dalej. W opisie znajdziesz link do fajnej paczki z tymi filmami. Rzeczywiście tutaj mamy różnego rodzaju historie, różnego rodzaju fabuły, od bardzo superbohaterskich, które się dzieją w kosmosie, jak na przykład Strażnicy Galaktyki, do powiedzmy tych bardziej przyziemnych z Iron Manem. Milioner, miliarder, broń. No może nie tak bardzo przyziemnych, ale umówmy się, że są serie, gdzie superbohater jest nam bliższy, a w innych, no gdzieś tam rzeczywiście w kosmosie się to toczy, a wiadomo, czasami pojawia się jeden facet, pstryknie paluchami i już jest po wszystkim. Dlatego tak, Marvel, no chyba nie ma osoby, która by nie znała filmów z Marvela, z MCU, to oczywiście nie ma znaczenia, czy jak już mówiłem wcześniej, Kapitan Ameryka, Avengers, Czarna Pantera, czy jakikolwiek inny Deadpool, są to filmy, które każdy fan komiksu powinien posiadać. Ten rok, można by powiedzieć, był udanym rokiem kontynuacji, bo oprócz tego, że był Krzyk, był Predator Prey, to już niedługo, bo za niespełna miesiąc otrzymamy kolejnego Awatara od Jamesa Camerona. Na ten film czekaliśmy od 2009 roku, więc rzeczywiście warto sobie odświeżyć tę część, a akurat to wydanie jest bardzo dobre, bo 3-płytowe, mnóstwo dodatków, mnóstwo rzeczy, które każdy fan chce wiedzieć, lubi się dowiadywać, no, abstrahując do tego, że mamy filmy z cyklu Making of, czyli jak ten film powstawał, dodatkowo usunięte zdjęcia, komentarz samego reżysera i tak dalej, to rzeczywiście przy okazji, tak jak najbardziej, Awatara z 2009 roku, a to już jest 13 lat, a wiemy, że niedługo będzie Awatar 2, 3, 4 i tak dalej. Może być rzeczywiście dużo, więc bardzo dobrym pomysłem byłoby odświeżenie sobie serii, ażeby być na bieżąco, kiedy w grudniu pójdziecie do kina zobaczyć drugą część. Przypominam, że linki do wszystkich tutaj prezentowanych materiałów znajdziesz w opisie. A czy dzisiaj było już o kontynuacjach? Było? No to będzie na pewno jeszcze nie jeden raz, bo kolejnym filmem, który chciałem Tobie zaprezentować, to Matrix. Tak, w tym roku dostaliśmy kolejną część, ale tutaj jest to zestawienie 5 filmów. Zastanawiasz się, jak to 5? Przecież były 3 filmy. Zgadza się, ale tutaj jest Matrix, Matrix Rewolucję, Matrix Reloaded, a także coś dla fanów bardzo ważnego. Matrix Revisited po latach, pokazane jak wyglądały efekty specjalne. Tutaj widzisz praca na green screenie, praca z technologią motion capture i tak dalej, a także Animatrix. Mam nadzieję, że każdy fan anime doceni jak najbardziej tę pozycję, bo Matrix się nie starzeje. Nie tak dawno dostaliśmy 4. część, konkludującą na razie całą serię. Zobaczymy, co przyniesie czas. Może się okazać, że 2, 3, 5, 10 lat, że jednak coś do powiedzenia w świecie Matrixa znowu mamy, więc może będzie kolejna część. Póki co mamy 3 części, dodatkowo Revisited, a także Animatrix. No oczywiście, że tak. Dla każdego fana sci-fi Matrix. Tak, wiem, że już mówiłem to dzisiaj, ale tym razem również jest to pozycja obowiązkowa. Tom Cruise mimo upływu lat pokazuje, że on cały czas wie, jak się dobrze robi filmy. Niedługo dostaniemy kolejną część serii Mission Impossible z Polakiem w jednej z ról, a tutaj proszę bardzo, w tym roku dostaliśmy kolejną część filmu Top Gun. Ja wiem, że to jest wersja z lat 80. oryginał z Kelly McGillis, a także niesamowitą piosenką Take My Breath Away wykonanej zespołu Berlin, ale nie ma znaczenia, czy oglądamy 1 czy 2. Ponoć w przygotowaniu już jest 3, jeżeli będą spełnione oczywiście warunki, które postawił Tom Cruise, ale ta wersja jest to oczywiście 2-płytowa, jest napakowana
opakowana dodatkami jak PKS do Lichenia. Rzeczywiście jest dużo wszelkiego rodzaju materiałów typu jak powstawał film, wszelkiego rodzaju rzeczy, które nie wyszły, które się nie udały, komentarze, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc 2 i 1 nie ma znaczenia. Obydwie są jak najbardziej dobre, a zresztą do obydwu wrzucę linki, więc tak, czekając na 3 trzeba obejrzeć 2 i przypomnieć sobie klasyk. Tak, ja wiem, że to były lata 80. i to były całe dekady temu, ale i jak najbardziej ten film się bardzo dobrze starzeje, nie czuć żadnej rdzy. Krótko mówiąc, Tom Cruise w najlepszym wydaniu. Tym razem pomówimy o mocy, bo dobrze jest, kiedy moc jest z tobą i z nami również. Oryginalna trylogia, a także filmy z nowej trylogii, którą można było nie tak dawno zobaczyć w kinach. Przyznam, że nie ma osoby chyba na świecie, która by nie kojarzyła, kim jest Darth Vader, Luke Skywalker, czy chociażby C-3PO. Te postacie są bardzo ponadczasowe, one są nieśmiertelne, więc nie ma znaczenia, czy to jest akurat prezent, który może być dla osoby, która ma 4 lata albo 104 lata. Pamiętaj, pierwsza część Gwiezdnych Wojen to były lata 70., więc jeżeli weźmiesz pod uwagę, że 9 filmów z serii głównej dostajemy na przestrzeni ponad 40 lat, na pewno nie ma osoby, która by powiedziała: nie, ale ja nie znam, nie kojarzę, o co chodzi, co to jest. Jeżeli taką osobę znajdziesz, to tym bardziej. To ta osoba powinna obejrzeć, zobaczyć, powiedzieć: kurczę, bardzo mi się to podobało, albo wręcz przeciwnie, nie, to było słabe. Najlepiej niech sobie wyrobi zdanie. Bardzo dobra paczka, bardzo dobre zestawy. Trzeba obejrzeć, trzeba znać. I teraz prezent, z którym możesz mieć niezłą zagwozdkę, ponieważ popów jest bardzo dużo. Nieważne, czy twój facet zbiera, tak jak tutaj Harry Potterowe, czy Gwiezdnowojenne, Deadpool, czy jakiś inny zespół rockowy, tak naprawdę popy są na każdy temat. Nie ma znaczenia. Ja na przykład mam tutaj takiego wielgaśnego, ogromnego Pennywise'a, jak najbardziej z nowej adaptacji książki Stephena Kinga. Akurat to jest Bill Skarsgård w roli Pennywise'a. Potężny, duży, ponad 30 cm, więc rzeczywiście jak najbardziej. Niektóre popy są to zwykłe figurki, inne, te, za które musisz zapłacić więcej, są kolekcjonerskie, więc może być różnie. Mogą być to różnego rodzaju limitowane edycje, ekskluzywy tak zwane, jak na przykład tutaj z jednego z Comic-Conów, na przykład bardzo wielki w San Diego, właściwie największy na świecie, czy z innych londyńskich. Ten akurat jest z 2021 roku. Edycja Lato 2021, również limitowana. A mogą to być zwykłe figurki, które ktoś sobie po prostu chce postawić na biurko. Ja tam na szafce mam dużo Predatorów i Obcych, ponieważ również bardzo lubię tę serię. Popy mają różne rozmiary, różne przeznaczenie, gatunki filmowe, muzyczne, książki, aktorzy, celebryci. Wszystko się, jeżeli chodzi o popy, oczywiście, że tak, da znaleźć. Wszystko jest dopasowane do twojego gustu. I to były wszystkie moje propozycje na prezent dla twojego faceta. Mam nadzieję, że nie brakło, że dla każdego znalazło się coś dobrego, coś fajnego, coś miłego. A jeżeli chcesz znaleźć jeszcze więcej propozycji, to sprawdź ten filmik. Tak, tam też jest kilka rzeczy, które mogą się przydać.